Cześć! Cześć! Zabieramy Was dzisiaj na wycieczkę do najbardziej znanej maltańskiej wioski rybackiej, czyli Marshashloq. Ale zanim tam dojdziemy, na początku odwiedzimy inne miejsce, St. Peter's Pool. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Później pojechaliśmy do Grecji, a teraz przenieśliśmy się na Maltę. Dołączcie do nas w tej podróży. Jeśli poruszacie się po Malcie komunikacją miejską i siłą własnych nóg, to z Marshashloq możecie dojść do St. Peter's Pool pieszo. To jest około 2,5 km i dojście zajmuje jakieś pół godziny. St. Peter's Pool, jedna z najbardziej znanych skalistych plaż na Malcie. Bardzo popularna wśród ludzi, jeśli chodzi o skoki do wody. Zwłaszcza w takie dni jak dzisiaj, kiedy pogoda jest naprawdę ładna, no przychodzi tutaj bardzo dużo ludzi. Poza sezonem oczywiście jeszcze więcej, ale dzisiaj też jest całkiem sporo, no bo jednak mamy weekend. Mamy co prawda początek marca, ale pogoda już jest naprawdę przepiękna. Mamy ponad 25 stopni, więc nic dziwnego, że coraz więcej ludzi tutaj przychodzi na plażę, żeby jakoś spędzić te ciepłe dni i chociaż troszeczkę się tutaj skaczą do wody, ale też zwierzęta. Ten pan, którego widzieliście, który ćwiczył synchroniczne skakanie do wody razem z psem, to jest pan Carmelo i jest tutaj dosyć znany, dlatego że przychodzi tutaj codziennie z tym psem i ćwiczą skakanie do wody. Przez wiele lat on miał innego psa, który niestety 2 lata temu zmarł. I teraz i z tamtym psem właśnie synchronicznie sobie skakali zawsze do wody w St. Peter's Pool. Teraz ma nowego psa i go trenuje właśnie w tym skakaniu. No naprawdę niesamowicie to wygląda, jak ten pies się cieszy, jak tylko widzi, że właściciel wstaje i będzie skakał do wody. Naprawdę coś niesamowitego. Zobaczcie, jakie tutaj mamy ciekawe wybrzeże, jak sobie przejdziemy dalej od St. Peter's Pool. w niedzielę rano, dlatego że przyjechaliśmy do Marshashloq na
targ rybny, który odbywa się tutaj co niedzielę. Co prawda słyszeliśmy o nim bardzo niepochlebne opinie, bo jest bardzo turystyczny, ale jesteśmy tu już chyba 3. raz i zawsze jesteśmy tutaj w tygodniu, kiedy nie ma zbyt wielu ludzi, jest pusto, ale chcieliśmy zobaczyć, jak ten sławny targ niedzielny wygląda. Bardzo stara miejscowość, dlatego że już za czasów Fenicjan i Kartagińczyków Marsza Szlok pełniło rolę portu. Obecnie mieszka tutaj około 3000 osób, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo niewielka miejscowość, nawet jak na warunki maltańskie, ale przyciąga turystów ze względu na liczne łodzie rybackie, o których opowiem Wam trochę później, i właśnie ten niedzielny targ rybny. Ponieważ to jest wioska rybacka, w samym środku jest też pomnik rybaka. A tutaj obok jest mały chłopiec, który trzyma pod ręką luzu, czyli właśnie tę tradycyjną łódź rybacką. Musicie mi wierzyć na słowo, że w normalny dzień w tygodniu tutaj jest pusto, praktycznie nie ma turystów i jest tak cicho, spokojnie. Naprawdę miło sobie jest tutaj posiedzieć i się przespacerować. Natomiast w niedzielę, kiedy jest tutaj ten targ, no to okazuje się, że jednak przychodzą tłumy ludzi. Nawet teraz, kiedy nie ma aż tak wielu turystów, tu wciąż jest bardzo tłoczno. I nie tylko przychodzą tutaj turyści zagraniczni, ale też sami Maltańczycy. Na niedzielnym targu w Marsza Szlok można teraz kupić właściwie wszystko. Oczywiście znajdziecie tu ryby, ale możecie kupić też pamiątki z Malty, ubrania, przybory kuchenne, przyprawy, owoce, warzywa, słodycze, tak naprawdę wszystko, co tylko przyjdzie Wam do głowy. Czym właściwie jest luzu? Luzu to jest tradycyjna maltańska łódź rybacka. Możecie je właściwie zobaczyć w każdej części Malty, ale najwięcej ich jest właśnie tutaj w Marsza Szlok. I te łodzie mają bardzo charakterystyczne elementy. Po pierwsze, na dziobie jest para oczu i to jest element, który pochodzi już ze starożytnego Egiptu, bo w starożytnym Egipcie właśnie na łodziach malowano parę oczu. To jest tak zwane oko Horusa i ten symbol miał zapewnić bezpieczeństwo rybakom wypływającym na morze. Nieprzypadkowe są też kolory, na jakie pomalowane są te łodzie. Samo dno było malowane zawsze na brązowy lub taki ciemnoczerwony, po to, aby można było zobaczyć poziom wody. Za to nad dolną częścią łodzi jest pasek, który ze względu na swój kształt nazywany jest wąsami. Kolor tego fragmentu oznaczał, skąd łódź pochodzi. Kolor czerwony oznaczał łódź z St. Paul's Bay. Jasny żółty, taki żółty cytrynowy, to były łodzie z Msidi i St. Julian's, a ciemny żółty to były łodzie stąd, z Marsza Szlok i Marsa Scala. Kiedy ta część była pomalowana na czarno, to oznaczało, że ktoś w rodzinie, do której należy łódź, zmarł i są oni w żałobie.
zdecydowanie bardziej polecam Wam jechać tam w tygodniu, bo w niedzielę jest tam bardzo dużo ludzi. To jest z jednej strony targ dla turystów, ale z drugiej strony jest też targ dla lokalnych mieszkańców, którzy przychodzą zrobić zakupy, bo mogą tam kupić warzywa dużo taniej niż w supermarkecie na przykład i inne tego typu rzeczy, więc jest naprawdę sporo ludzi i nie można tak naprawdę w spokoju sobie tej wioski pooglądać, nie można się spokojnie w ciszy przespacerować, więc ja ze swojej strony bardzo Wam polecam tam jechać w tygodniu, kiedy targu nie ma, ale jest cisza i spokój i naprawdę można zobaczyć, jak Marsza Szlok przepięknie wygląda. Dziękujemy, że obejrzeliście ten odcinek. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie kanał. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. I do zobaczenia w następnym odcinku.